Kiełbasa drobiowa, wędzona na gorąco i pieczona w wędzarni. Domowa kiełbasa z niewielką zawartością tłuszczu. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj kolejna kiełbaska drobiowa, która będzie się składała z 4 kg piersi z indyka i z jednej kaczki, która ważyła 2 kg. Oczywiście nie będę kości mielił do kiełbasy, chociaż pewnie i możliwe, jak legendy głoszą, gdzieś to się zdarza, bo co jest w środku w kiełbasie, jak to pewien mąż stanu kiedyś twierdził, że ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi politykę i kiełbasę, tak? Bo do kiełbasy różne rzeczy się wkłada. Ja oczywiście kości tu wkładał nie będę, ale też je wykorzystam. A jak, to pokażę potem. Co teraz robię? Muszę całe mięsko z kaczki zdjąć. Odetnę oczywiście skrzydełka, odrzucę szyjkę, no i potem wszystkie kostki, które zostaną, wszystko wyląduje tutaj w garnku i na tym zrobię wywar. I część tego wywaru potem do kiełbasy wykorzystam, ale część, bo będzie jego trochę za dużo, żeby go wykorzystać w całości. Resztę razem ze skórką zmielę na sitku 4 mm, bo takie ma w maszynce, ale wcześniej jeszcze tą skórkę porządnie opalę, żeby jakby coś się tam miało jeszcze znaleźć. Wiadomo, na kaczce tego potrafi być sporo, to żeby mi to opalanie to usunęło i ewentualnie uwidoczniło, ułatwiło potem wyjęcie. Kaczuszka zmielona będzie drobno, piersi z indyka na 8 i na szarpaku. Można to zrobić pół na pół mniej więcej. I na tą chwilę dodam tylko sól, a dokładniej w moim przypadku mieszaninę soli zwykłej i peklującej. Jak zwykle Wy możecie użyć tak jak chcecie, albo samą zwykłą, albo samą peklującą. Wybór jak zwykle należy do Was. Wrzucę do lodówki, potem będzie się działo więcej. Na razie parę godzin, żeby w lodówce postało, bo wywar się musi zrobić, musi wystygnąć, a mięsko będzie czekało w lodówce. Biorę się za robotę, słuchawki na uszy, żeby słuchać jakiejś dobrej książki albo muzyki, jak ktoś woli, i działam. Odcinam z kaczki skrzydełka oraz inne niepotrzebne kawałki, a następnie porządnie je opalam palnikiem z każdej strony. Oddzielam mięso od kości. Korpus dzielę na mniejsze kawałki i wrzucam do garnka. Piersi z indyka kroję na kawałki pasujące do maszynki do mięsa. Z pozostałości kaczki zrobię wywar, czyli po prostu długo będę to gotował. Tu mam mięso z kaczki, a tu indyka pozielonego na 2 kubki. No i oczywiście jest jeszcze sól. Mięso z kaczki mielę drobno, jedną część indyka na 8 mm, a drugą na szarpaku. Dodaję sól, mieszam i wstawiam do lodówki na kilka godzin. W międzyczasie zrobię i ostudzę wywar oraz przygotuję przyprawy. Po 2 łyżeczki ostrej i słodkiej papryki, po łyżeczce mielonego czosnku i gałki muszkatołowej oraz do zmielenia łyżeczka białej gorczycy i pół łyżeczki kolendry. Mięso przekładam do większej miski, gorczycę i kolendrę daję do młynka, by zmielić, a resztę przypraw dodaję do mięsa.
Dodaję też szklankę ostudzonego wywaru. Składniki porządnie wyrabiam do czasu, aż będą kleistą masą i ładuję na dziewarkę. Napełniam jelita wieprzowe 28-30 mm. Kiełbasę skręcam w krótsze odcinki. Tyle uzyskałem. Teraz tylko nakłuwanie i powieszę na kiju, żeby ociekły. Następnie znoszę na noc do chłodnej spiżarni. Tu zostają do rana. Rano rozgrzewam i dosuszam w wędzarni w temperaturze 50 stopni, a gdy już kiełbasa jest sucha, to rozpoczynam wędzenie. W generatorze dymu drewno olchowe, temperatura wędzenia to 60 stopni Celsjusza. Czas wstępnie 3,5 godziny. Na taki sam odcinek czasu ustawiam generator dymu. Kiełbasa dobry kolor ma nawet wcześniej niż to ustawiłem. W jedną z kiełbasek wbijam sondę termometru i podpiekam w 95 stopniach. Teraz w kiełbasie jest 45, a gdy dojdzie do 55 stopni Celsjusza, to podnoszę temperaturę podpiekania na 120 stopni. I tak utrzymuję do czasu osiągnięcia w środku kiełbasy 75 stopni Celsjusza. Cel osiągnięty i tak kiełbasa wygląda w tym momencie. A tak po wyjęciu z wędzarni. Wieszam na kilka godzin w temperaturze pokojowej, żeby ostygła, a potem znoszę do chłodnej spiżarni. Lekko podsuszona. Czas spróbować. Pachnąca, porządna, domowa kiełbaska 2 doby po wędzeniu, po wieszeniu w mojej chłodnej spiżarni. To teraz czas zajrzeć do środka. Proszę bardzo. Widać te większe kawałki, które były właśnie na szarpaku zrobione. Dobra, drobiowa, dość wyrazista, no ale to sobie możecie regulować ilością przypraw. Porządnie termicznie przetworzona kiełbaska. Miam. Jest oczywiście dość chuda, ale w połączeniu z tym, że jest to także drobiowe, więc można powiedzieć bardziej dietetyczna, lżejsza troszeczkę dla naszego żołądka. I bardzo, bardzo chętnie będę sobie ją podjadał. Może być do bezpośredniego zużycia, może być do dodania do jakiejś potrawy typu leczo czy coś tak dalej, żeby całość zachować w takiej konwencji niezbyt dużej ilości kalorii. Pełne.
przełknę, bo za dużo mam w ustach, a już bym sięgał po następny kawałek, bo jest naprawdę bardzo dobra. Mi smakuje. Jak się Wam podoba, to dajcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji. Wszelkie komentarze, polecenia, udostępnienia bardzo mile widziane. Bawcie się dobrze. Na razie. Hej, cześć. Chcesz więcej filmów o kiełbasach domowych? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.